jestem Maciejem z firmy EONEA, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Więc jak już jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami naszego sieciowego serwera plików NAS, to czy to TrueNAS, czy QNAP, czy Synology, czy jakiegokolwiek innego, to przychodzi czas, moment, że trzeba zadać sobie pytanie jak. Jak chciałbym mieć dostęp do swoich plików, czy będzie to Samba, czy to będzie NFS, a może iSCSI. Opowiem, czym się różnią i kiedy warto użyć którego. Ale najpierw, jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. We wszystkich naszych serwerach sieciowych NAS, przynajmniej w tych, które widziałem, mamy do czynienia co najmniej z kilkoma opcjami, dzięki którym będziemy mogli udostępniać pliki użytkownikom. Często spotykam się z drobnymi niejasnościami odnośnie tego, której z metod powinniśmy użyć i chyba ważniejszym, dlaczego akurat tej. Dlatego chciałem omówić 3 najczęściej moim zdaniem wykorzystywane zarówno w środowiskach domowych, jak i korporacyjnych. Zacznę od faworyta w świecie zdominowanym przez Microsoft, czyli Server Message Blocked, w skrócie SMB. Określenie CIFS i SMB czasem wymieniane są zamiennie. W rzeczywistości CIFS jest dość przestarzałym protokołem, obecnie raczej używa się SMB. Najlepiej stosować w wersji 3 lub wyższej, m.in. ze względu na szyfrowanie, ale i wydajność. SMB świetnie sprawdza się, jeżeli chcemy przechowywać i współdzielić pliki z innymi użytkownikami. W parze z Active Directory świetnie ułatwia kontrolę dostępu, a w szczególności zasobów na bazie na przykład przydzielonej do grupy w Active Directory. Zapraszam po szczegóły do mojego materiału Active Directory, TrueNAS plus Active Directory. SMB jest używanym głównie w środowisku systemów z rodziny Windows i bardzo dobrze się z nimi integruje. Przykładem niech będzie natywny dostęp do starszych wersji plików. Jak się komuś omsknie ręka, a komuś się to czasem nie zdarzy, to użytkownicy mają dostęp do backupu. Tak ściśle rzecz biorąc, to do poprzednich wersji plików zachowanych w snapshotach. Stanowi to świetną formę ochrony przed autopsujstwem, ale również przed złośliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki. I tu znów zainteresowanych szczegółami zaproszę do materiału TrueNAS Snapshots. Drugim również często wykorzystywanym systemem sieciowym plików w NAS-ach jest NFS. Jest to jednak bardzo rzadko wykorzystywany w środowisku Microsoftu. Windows bez dodatkowego oprogramowania dopiero w wersji Professional potrafi współpracować z NFS, a i to trzeba doinstalować komponenty. NFS jest raczej rzadko wykorzystywany jako system, jest raczej raczej częściej wykorzystywany w środowiskach Linuxopodobnych, głównie do montowania zasobów dysków sieciowych na serwerach. Bardzo często zdarza się tak, że serwer, gdzie przetwarzane są dane, nie jest tym samym serwerem, gdzie są dane przechowywane. Dodatkowo te same dane często muszą być przetwarzane przez wiele serwerów lub wiele instancji jakiegoś oprogramowania. Wówczas jednym z rozwiązań jest właśnie zamontowanie takiego katalogu przez NFS do wszystkich naszych serwerów. Następnym wykorzystaniem NFS jest przechowywanie przeróżnych kopii bezpieczeństwa. Często również wykorzystuje się NFS w serwerach wirtualizacyjnych, żeby nie trzymać dysków maszyn wirtualnych na samych wirtualizatorach, tylko żeby trzymać je właśnie na NAS. Wówczas taki serwer, czy to VMware, Citrix czy XCPNG, potrafi mieć tylko mały, własny dysk na system czy logi. A i to da się obejść i odpalić serwer bez literalnie żadnego fizycznego dysku wpiętego do takiego wirtualizatora. Wówczas nawet dysk systemowy odpala się z NAS.
Całe dyski maszyn wirtualnych przechowywane są wówczas na naszych NAS-ach, co jest zresztą bardzo dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza przy kilku serwerach wirtualizacyjnych, ponieważ bardzo szybko da się również przenieść takie maszyny między serwerami wirtualizacyjnymi, bo dyski wirtualne są na NAS-ach, a nie na naszych wirtualizatorach. Czyli przeniesienie takiej maszyny wirtualnej polega na przeniesieniu konfiguracji, co jest raczej niewielką ilością danych, ewentualnie zawartością RAM, jeżeli maszynę będziemy chcieli zmigrować podczas działania w locie. Trzeci sposób korzystania z dysku sieciowego, będącym chyba najmniej oczywistym i intuicyjnym sposobem użycia NAS, jest iSCSI. Jest on zdecydowanie czymś innym od poprzedników. Jest blokową reprezentacją kawałka dysku fizycznego wystawionego przez sieć. Tak jak dwa poprzednie NFS i SMB są po prostu udostępnieniem jakiegoś katalogu, jakiegoś kawałka katalogu użytkownikom, tak iSCSI udostępnia po prostu kawałek fizycznego dysku od punktu A do punktu B. Nic więcej, nic mniej. Jakie to ma konsekwencje? No a takie, że nasz NAS nie ma pojęcia, co jest w tym kawałku udostępnionego dysku. Tak jak w wypadku SMB i NFS na poziomie naszego NAS-a możemy przejrzeć pliki wrzucone przez użytkowników, tak w wypadku iSCSI nie widać nic, zupełnie nic. Możemy zajrzeć do środka dysku iSCSI, chociażby po to, żeby na przykład odzyskać coś z kopii. Znaczy, żeby tam zajrzeć, trzeba go najpierw gdzieś zamontować. Najlepiej zamontować jego snapshot, żeby nie przeszkadzać użytkownikom i wtedy dopiero możemy zajrzeć. Dużym atutem takiego rozwiązania jest to, że jest ono zupełnie przezroczyste z punktu widzenia użytkownika. Jest bardzo uniwersalne. Serwer montujący sobie dysk przez iSCSI może wykorzystać go w sposób dowolny i sformatować z wykorzystaniem dowolnego systemu plików. Serwer NAS nie jest nawet świadomy, jaki jest wykorzystywany system plików, czy jak wspomniałem w ogóle, co tam jest, czy jest tam system plików jakiś Windowsowy, FAT, NFS, czy MacOSowy, czy jakiekolwiek Linuxowe. Jakiekolwiek, bo jest ich sporo. Zwróćcie proszę uwagę, że w przypadku SMB i NFS udostępniamy jakiś swój katalog użytkownikom, czyli mogą oni wykorzystywać tylko w zakresie istniejącego na naszym NAS systemie plików, czy rodzaju praw użytkownika na przykład. Czasem skuteczne tłumaczenie tych praw, jeżeli serwerem jest Linux, a klientem Windows lub odwrotnie, bywa, uciążliwe. Te systemy plików są po prostu inne. W przypadku iSCSI ten problem nie występuje. Użytkownik formatuje sobie wydzielony kawałek dysku do własnych potrzeb. Wadą tego rozwiązania w porównaniu do SMB i NFS jest fakt, że w związku z przydzieleniem dysku od punktu A do punktu B od razu zajmujemy na sztywno cały przydzielony zakres dysku. Niezależnie czy użytkownik wykorzystuje tylko 1% czy całe dostępne miejsce. Ten problem nie występuje w wypadku NFS i SMB, ponieważ na dyskach jest zajmowane tylko tyle miejsca, ile zostanie zajęte przez wrzucone dane przez użytkowników. Nie mogło również czegoś zabraknąć dla jabłuszek. AFP to sieciowy protokół wymiany plików właśnie dla nich. MacOS potrafi sprawnie wykorzystywać zarówno SMB, jak i NFS, także nie jest to jakiś duży problem. A AFP nie jest raczej często wykorzystywany, między innymi w związku z tym, ale warto wiedzieć, że takie coś w ogóle gdzieś występuje. Na koniec, bardziej jako ciekawostkę, zostawiłem sobie WebDAV. Jest to sieciowy system plików będący rozszerzeniem protokołu HTTP, czyli tego samego, który jest używany w momencie, kiedy przeglądamy strony internetowe. Czyli jako serwer wykorzystuje się ten sam serwer co do stron internetowych, czy to Apache, czy Nginx. Dobrze się sprawdza w momencie, kiedy na komputerze jako lokalny dysk chcemy sobie zamontować zasoby takich platform jak Nextcloud czy OnCloud. Obsługują one natywnie właśnie protokół WebDAV, co jest
dosyć ciekawym rozwiązaniem. Omówione protokoły zdecydowanie różnią się od siebie. Oczywiście nie ma jednego najlepszego i stosujemy ten, który najbardziej pokrywa nasze potrzeby. To jakby oczywiste. Po tej małej wycieczce niech podsumowaniem będzie, że jeżeli używamy Windows i chcemy gdzieś trzymać nasze pliki, to właśnie SMB powinno być naszym dobrym, domyślnym rozwiązaniem. Pamiętajcie proszę, że nawet najlepszy dysk sieciowy NAS, ile by nie miał zapasowych dysków czy zasilaczy, to nie jest tak naprawdę backup. Każdy serwer kiedyś się może popsuć. Zawsze pamiętajcie, żeby mieć plan B. A co tam? Backup. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!